Las Maliszewski jest położony w odległości około pół kilometra na południe od dawnego niemieckiego obozu karnego Treblinka I. Jest to miejsce, gdzie grzebano zwłoki zmarłych podczas ciężkich prac, rozstrzeliwano rannych i wycieńczonych, mordowano skazanych na śmierć za wykroczenia obozowe w niemieckim obozie Treblinka I. Jesienią 1942 roku zamordowano tam większość więźniów chorych na tyfus. W Lesie Maliszewskim niemieccy okupanci rozstrzeliwali także skazańców przywiezionych na to miejsce samochodami z Warszawy oraz Sokołowa Podlaskiego. W dniu 2 marca 1942 roku zostało tu rozstrzelanych około 100 osób przywiezionych z więzienia na Pawiaku i z Alei Szucha, przedstawicieli polskiej elity politycznej i kulturalnej. Wśród zamordowanych było kilkunastu aresztowanych działaczy Stronnictwa Pracy. Między innymi były poseł Stanisław Ratajczyk. Od kwietnia 1942 roku wykonywano w tym lesie również wyroki śmierci na Żydach z getta warszawskiego. Było to dla oprawców dogodne miejsce do wykonywania egzekucji. Teren wokół obozu patrolowany był bowiem przez oddziały strażników i tym samym izolowany od postronnych świadków. Na miejscu tym, zwłaszcza w latach 1942-43, rozstrzeliwano Romów, Cyganów. Jak wynika z 2 meldunków delegatury rządu do Londynu z listopada 1943 roku, w lesie mogli być rozstrzeliwani również żołnierze i oficerowie włoscy. Egzekucję wykonywano aż do ostatniej chwili, aż do likwidacji obozu w Treblince. 23 lipca 1944 roku, w związku ze zbliżaniem się Armii Czerwonej, Niemcy rozpoczęli likwidację obozu. Około godziny 18 więźniów żydowskich w liczbie około 500 spędzono na plac, gdzie rozkazano im położyć się twarzą do ziemi. Następnie Niemcy odprowadzili na bok około 17 fachowców, a pozostałych Żydów zaczęto wyprowadzać grupkami do Lasu Maliszewskiego i rozstrzeliwać nad 3 wykopanymi uprzednio grobami. Masakrę zdołało przeżyć jedynie kilka osób. Tego samego wieczora Niemcy rozstrzelali także około 20 polskich więźniów, w tym kobiety i dzieci. Następnego dnia, czyli 24 lipca, z Sokołowa Podlaskiego przywieziono jeszcze około 30 więźniów, których również rozstrzelano w lesie nieopodal obozu. Liczba 10 000 ofiar nie jest równoznaczna z liczbą zmarłych bądź zamordowanych w obozie pracy w Treblince. Część więźniów bowiem grzebano na miejscu zabójstwa, a niektóre grupy niezdolnych już do pracy uśmiercano w komorach gazowych pobliskiej Treblinki II, czyli obozu zagłady. W 1944 roku i 1946 dokonano ekshumacji i oględzin niektórych grobów. Z przeprowadzonych badań wynika, iż dla części osób przyczyną śmierci były obrażenia zadane ciężkim narzędziem oraz rany postrzałowe głowy. Obrażenia zadane ciężkim narzędziem są związane z egzekucjami o szczególnie okrutnym charakterze, które odbywały się na obozowym tzw. Holzplatzu, gdzie SS-man Untersturmführer Franz Schwarz, zwany przez więźniów Katem, i Gruppenwachmann Franz Swiderski mordowali więźniów uderzeniami młota lub kilofa. Z układu zwłok wynika, że ciała nie były układane. Trudno jest dziś ustalić, ilu naprawdę więźniów kryje Las Maliszewski. Zaplanowana przez IPN ekshumacja na kwiecień 2019 roku została nagle odwołana, rzekomo wskutek nacisków żydowsko-amerykańskich. Cześć pamięci ofiarom Treblinki oraz Lasu Maliszewskiego. Zapraszamy do subskrypcji naszego historycznego kanału. Kliknij na czarną ikonkę Pro Patria Poland Team i subskrybuj. Dziękujemy i do zobaczenia.